powoli pora zacząć omawiać sobie Security Breach. Na pewno czekacie na te filmiki, chcecie jakieś odpowiedzi, ale nie będę się tutaj śpieszył. Taka sama sytuacja była w przeszłości i każda FNAF-owa premiera to w pewnym sensie syf. Nakręcony fandom robi naciągane teorie, a potem się ich trzyma przez lata. Dlatego powoli, z otwartym umysłem przez chwilę, po prostu zbierajmy informacje. Dzisiejszy odcinek to ogólne omówienie Security Breach jako gry. Jak działa, co w niej jest, czego nie ma, jak fandom na nim zareagował. Dzisiaj jeszcze bez większych spoilerów, nie będę szczegółowo omawiał zakończeń czy pokazywał jakichś sekretnych postaci. W następnym odcinku będą zakończenia. Chcę też zrobić ogólne przypomnienie fabuły do tej pory, a potem mniejsze filmiki. Grzesiu, Vanessa, Glamrock i tak dalej. Teraz skupimy się na Security Breach. Jak Security Breach wypadło? Opinie są mieszane, ale powiedziałbym, że nie licząc fatalnych błędów, gra jest dosyć dobra. Kod jest słabo zaprojektowany, gra jest źle zoptymalizowana, balans też w niektórych miejscach do poprawy, ale kiedy to zostanie naprawione, sama gra jest spoko. Ludzie rzeczywiście dobrze się przy niej bawią, dużo ocen skraca się do słów dobre, ale błędy muszą zostać naprawione i to jest ogólnie dobre nastawienie. W moim przypadku grałem na PS4, jakoś nie była najlepsza i wszyscy to wiedzieli jeszcze przed dniem premiery. Tekstury były niskiej jakości, FPS też mniejsze niż podstawowe, ale nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, nie przymulało mi do niegrywalności, nie kłuło aż tak w oczy. Nie było nigdzie mocnych lagów, w których gra nagle przechodziła mi do 1 FPS-a. W przeciwieństwie do innych gier, Security Breach nie wprowadza żadnych nowych, wielkich, ważnych wątków. Główne dwa cele tej gry to według mnie pokazanie faktycznie działającej lokacji Freddy'ego od środka, a także cały ten motyw Glamrock Freddy'ego. To jest pierwsza gra od bardzo długiego czasu, gdzie Freddy jest ważny. We FNAF 1 był głównym bossem, a teraz już nie. Był Springtrap, Fredbear, Ennard, znowu Springtrap. Freddy przez długi czas był tylko tytułową postacią. Teraz jest protagonistą, teraz to on nam pomaga i to jest świetne. Jest bardzo przyjemną i lubioną postacią. Widziałem też bardzo dużo pozytywnych komentarzy na temat Pizzaplexa i ludzie doceniają, ile wysiłku Silul w to miejsce włożył. Bardzo mi się podoba, że możemy tutaj pozwiedzać, jest bardzo klimatycznie i ciekawie. I trzecim celem, który tutaj jest prowadzony, jest rozbudowanie Vani, która jest Sugusem i w pewnym sensie następcą Williama. Oczywiście niestety wszyscy wiemy, że Vani prawie w grze w ogóle nie było, ale o tym muszę trochę szerzej porozmawiać osobno. Jeszcze do tego wrócę w tym odcinku. Gra ma swoje problemy, można ich dużo wymieniać, ale mimo wszystko pozytywne nastawienie jest tutaj ważne. Negatywne ma mało sensu, to w końcu rozrywka, nie ma co się unosić, nie ma co z nikim walczyć. Krytyka jest ważna, ale na krytykę jest czas, miejsce i sposób. Ktoś był podirytowany, że Dołko nie obrażał Silula na swoich filmach. Bez sensu. Nie chcę oglądać filmiku, na którym ktoś ciągle narzeka. Problemy muszą zostać rozwiązane, ale jest różnica pomiędzy krytyką a psuciem zabawy. Taki DJ Sterv zbiera feedback dla Silula. Gra powoli jest naprawiana, oczywiście wszyscy by chcieli, żeby teraz 24 godziny na dobę naprawiali grę, ale tak się nie da. Jeszcze są święta. Wypuszczają małe fiksy, a gra w końcu pewnie dojdzie do jakiegoś zadowalającego stanu, wkurzanie się niczego nie zmieni, niczego nie poprawi. Sama fabuła Security Breach mi się podoba. Dobry setup, wątek Glamrock Freddy'ego i sekrety, które do tej pory ogarnąłem, też są ciekawe. Pizzaplex to lokacja od imienia Freddy'ego Fazbeara i tak właśnie wygląda. Niebezpieczny sprzęt, wypadki, pozwy, nieprofesjonalizm, animatroniki chcące pozbawić dzieciaka życia. To jest zabawne, jak roboty proponują pomoc, a potem mówią, nikt nie będzie za tobą tęsknił. Istnieje jednak jeden bardzo poważny problem. Silul wyciął ogromny kawałek fabuły Security Breach. Musieli nie wyrobić się z czasem lub pojawiły się inne problemy. Pandemia na pewno była dużym problemem, ale pomimo tego dodatkowego roku pracy, który dostali, gra wciąż jest szkieletem. Najbardziej widać to w przypadku Vanessy i Vani. Pojawiają się na 3 minuty łącznie. Vani miała być nowym, wielkim złoczyńcą i główną antagonistką całej gry. Na ten moment nie ma takiego złoczyńcy, chyba że ma bot. Aha. Albo Grzesie, który toknował z broni wojennych na robotach. Co zabawne, dostajemy taki dialog o godzinie 6. Freddy, if I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Grzesiu mówi o zniknięciach w Pizzaplexie. Ten wątek nigdy nie jest poruszany. To też jakiś wycięty element gry. Jeśli przejrzymy trailery, praktycznie żaden z tych dialogów nie pojawia się w grze. Słyszymy Williama, słyszymy Vanessę, która próbuje nam pomóc, a przynajmniej tak twierdzi. Te wątki w ogóle nie zostały poruszone. Czy zostaną? Nie wiemy, ale firmy raczej nie budują całej swojej gry od zera po premierze. Wiemy, że Silul myśli nad DLC i zgaduje, że bazowa gra się nie zmieni, ale DLC może rozwinie, naprawi niektóre wątki. Gra faktycznie wyszła za wcześnie i nic na to nie poradzimy. W tym momencie Security Breach to w miarę typowy FNAF, historia z minimalną ilością fabuły i masą sekretów. I to wcześniej było dobre, ale Security Breach jest grą skupioną o fabułę.
Nie powinno to działać w taki sposób. Kiedy gra krąży wokół fabuły, powinny być jeden albo dwa główne, dobrze omówione wątki, a dopiero potem w tle niech się pojawiają dodatkowe tematy, jakieś dopełnienia do głównego wątku. Tutaj nie do końca tak to działa. Zamierzam dużo o tym mówić na przyszłych odcinkach. To jest dla mnie naprawdę najzabawniejszy moment w całej historii FNAF-a, bo chcę robić teorię na temat tego, jaka fabuła została z gry wycięta. Będę na przykład mieszał informacje, które w grze się faktycznie pojawiają, z tym co było pokazywane i mówione na trailerach. To będzie ciekawe. I byłoby naprawdę fajnie, żebyśmy odzyskali wyciętą część gry, ale jeżeli chodzi o to, co w gameplay zostało, według mnie istnieją 3 takie największe problemy do naprawienia. Mapa jest całkowicie bezużyteczna. They usually stay in front of the attractions collecting party passes. If you have one, it will let you in. I have marked both locations on your map. Have you? You did what? No, you didn't. No, you did not. You didn't do that. Don't lie to me, Freddy. You didn't mark shit on my map. Jest niewygodna do używania, a legenda nie jest wykorzystana prawie w ogóle. Mogę przyznać, że raz jej użyłem, znalazłem wentylację na 3. piętrze i pomogło mi to dotrzeć do biura, ale w większości przypadków jest całkowicie bezużyteczna. Innym problemem jest teleportowanie się animatroników. Wydaje mi się, że Steel liczył na taki straszny vibe, nagle odwraca się i robot stoi idealnie za tobą. Czasami tak jest w horrorach, czasem to wygląda dobrze, ale w większości przypadków nie działa. Animatroniki mogą teleportować się za twoje plecy parę razy pod rząd, co faktycznie psuje rozgrywkę, nie wszystko jest bez sensu, można się wypalić w robota, próbując od niego uciec. Powinni to albo porządnie zmodyfikować, albo użyć systemu, którego używa Freddy. Ono nie teleportuje się za plecy, a pojawia się gdzieś poza twoim polem widzenia i przybiega. To wygląda porządnie, dosyć realistycznie, choć to też się czasem buguje. Można by zrobić jakiś system, który dzieli całą mapę na strefy. Kiedy któryś animatronik ma do siebie podejść, to ustalają, w której jest tej strefie i on się respi w konkretnych miejscach poza twoją strefą, żeby przybiec. Tak jak Freddy, ale w naprawiony sposób. Ostatni, największy chyba problem to brak wyjaśnień. Już mówiłem o mapie, ale sam całokształt gry jest zrobiony w niejasny sposób. Gra nie powinna trzymać nas za rączkę, ale powinna brać pod uwagę to, że informacji się zapomina. Można ich nie dosłyszeć. Powinny istnieć wskazówki i przypomnienia do tego, co konkretnie masz zrobić. Powinny być znaczniki na mapie i więcej informacji w zakładce z misjami. Gra poda nam, już chyba nawet dla żartu, wyjątkowo szczegółowe wskazówki dotyczące upgrade'owania Freddy'ego, a nie poda żadnych wskazówek dotyczących niektórych segmentów. Good job. Now remove the chest plate. Yeah, okay, alright, thank you. Biuro na 3. piętrze po El-Chipie i po arkadówkach jest jednocześnie bardzo fajne i okropne. Ja ogarnąłem, co jest tutaj do zrobienia. Musimy korzystać z kamer, zamykać drzwi w taki sposób, żeby roboty nas w ogóle nie zauważyły. Jeśli wiedzą, że grzech jest wewnątrz biura, to staną w drzwiach na dobre. No i to jest wyjątkowo bardzo mądry robot, bo tak powinien nas atakować, nie powinien nigdy odchodzić od tych drzwi. Dlatego musimy upewnić się, że nie mają pojęcia, gdzie jesteśmy. A mało kto to zrozumiał. Niektórzy zbugowali ten segment albo przeszli go na siłę. How long do I have left until this is over? Czasami robot mógł też cię zabić, bo drzwi się otwierały po wygranej, co jest bez sensu. Osobnym tematem jest też to, że gra daje ci w pewnym momencie wybór. Kiedy pierwszy raz trafiasz do Atrium, możesz zejść na dół i do Venta, albo pójść na górę i do El-Chipa. Obowiązkowo musisz przejść jedną z tych 2 ścieżek, ale potem możesz przejść przez drugą. I gra tak dobrze nie wyjaśnia, prowadząc do zamieszania. Questy do obu ścieżek zostają w menu zupełnie bez kontekstu. Jeśli ktoś nie wsłucha się dokładnie w słowa Freddy'ego, to nie będzie wiedział, co się dzieje. Potrzebne są tutaj informacje, które pozwolą graczowi nadążyć za fabułą i różnymi opcjami. Gra nie powinna ciągnąć cię za rękę, ale powinna dawać wystarczająco informacji, żeby ktoś, kto się zgubił, mógł nadążyć. Tyle mam do powiedzenia na temat gameplayu. Ale ogólnie sam pomysł na DLC to jeszcze nie wszystko. Dostaniemy trochę więcej rzeczy z Pizzaplexa i mam tutaj na myśli głównie Tales from the Pizzaplex, czyli nową serię FNAF-owych krótkich historii. To będzie mniej więcej to samo co Fazbear Flies. 3 krótsze historie, ale tym razem będą one kręciły się specyficznie wokół Pizzaplexa. Nie wiemy jeszcze zbyt wiele o tej serii. Wychodzi ona w połowie 2022 roku. Wiemy tyle, że po prostu wprowadzi nowe wątki. Mam nadzieję, że rozwiją to, co się dzieje w Pizzaplexie. Na pewno chcę co najmniej jednej historii o Graham Rock Bonim. Ale boję się tego, że to wciąż historie horrory, więc bardziej będą skupiały się na umierających ludziach, a mniej na Pizzaplexie. No ale liczę, że dostaniemy coś ciekawego z tego miejsca. W Fazbear Frights pojawił się wątek Stitch Wrighta i każda książka miała bonusową historię na końcu. Ciekawe, czy tutaj pojawi się coś podobnego. Bonusowe historie na temat Vani na przykład. Wiemy też, że Scholastic pracuje nad książką o nazwie Security Breach Files, czyli takie The Freddy Files, ale całkowicie skupione na jedną grę. Więc ciekawe, jakie informacje tam się pojawią, czy rozwiną wątki, czy powiedzą o wyciętej części gry, czy dostaniemy jakiś lepszy kontekst do całokształtu.
Przekonamy się, ale to dopiero za ponad pół roku. No i tyle mogę powiedzieć o Security Breach. Takie moje bardzo ogólne omówienie. Gra niestety ma problemy. Mogło być znacznie lepsze, ale mimo wszystko i tak jest na nim ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że Steelwood zrobi więcej FNAF-a, ale niech skupią się na mniejszych projektach, bo to i zajęło bardzo długo, a i tak brakło im czasu i usunęli połowę gry z gry. Security Breach wciąż posiada dużo informacji, nad którymi można dyskutować i robić teorie. Grzesiu, Vanessa, znajdźki, parę spoilerowych postaci, o których jeszcze nie będę mówił. W najbliższym odcinku zrobię ogólne przypomnienie wszystkiego, co się do tej pory dzieje o fabule. Wszystko przed Security Breach. Potem będę omawiał zakończenia, robił teorie na temat Grzesia, Wani, Glamroków, inne bajery. Powiedzcie, co wy sądzicie o Security Breach i usłyszymy się w następnych odcinkach.